Siema, tu Wahacz. Arteon kończy swój rynkowy żywot na jednej generacji, będąc ofiarą nowej strategii Volkswagena, gdzie na modele tego typu nie ma miejsca. Sprawdźmy, czy warto się nim zainteresować u kresu produkcji na przykładzie bardzo przyjemnego egzemplarza w nadwoziu Shooting Brake, a także w wersji Airline. Wspominana nowa filozofia polegać ma na skupieniu się firmy na mniejszej ilości tych najbardziej dochodowych modeli, do których Arteon się nie zaliczał. Produkcja odmiany Liftback już się zakończyła, więc dorwać ją można tylko z puli aut wciąż dostępnych u dealerów, a w przypadku kombi, nazwanego Shooting Brake, jest jeszcze możliwość zamówienia swojego egzemplarza, ale zakładam, że ta sytuacja długo trwać nie będzie, ponieważ Arteon debiutował na rynku w 2017 roku, zatem zbliża się on po prostu do końca swojego naturalnego cyklu życia. Prezentowany na tym filmie model wciąż jednak broni się moim zdaniem swoim wyglądem i z niskim, smukłym nadwoziem prezentuje się świetnie, a wersja Shooting Brake nie odejmuje uroku tylnej części nadwozia. Egzemplarzowi testowemu pomaga jeszcze wersja wyposażeniowa Airline, bo w niej pojawiają się ostrzejsze, przeprojektowane zderzaki, a także przyciemniane szyby i też ciemniejsze felgi o innym wzorze niż w bazowym Elegance. Biorąc pod uwagę różnicę w cenie pomiędzy tymi odmianami wynoszącą jedynie 3300 zł, warto jest według mnie do Airline dopłacić. W testówce znalazł się także czerwony lakier metalik za 4280 zł, a także opcjonalne 20-calowe felgi za 4910, zastępujące bazowe 18. W standardzie w Arteonie występują bezramkowe szyby w drzwiach, co jest bardzo przyjemnym dodatkiem i też niestandardowym w aucie tego typu. We wnętrzu Arteona widać jeszcze starą szkołę Volkswagena i traktuję to jako komplement, bo względem nowszych konstrukcji, np. przytaczanego Passata, występuje tutaj więcej fizycznych elementów sterujących. Też projekt deski rozdzielczej ma w sobie więcej elegancji i według mnie prezentuje się naprawdę dobrze. Całość jest też odpowiednio wykonana w górnych częściach deski rozdzielczej, czy drzwi mamy wysokiej jakości, miękkie tworzywa. Podoba mi się ta sekcja, kombinacja srebrnych elementów z tymi czarnymi połyskującymi. Dobrze się to prezentuje. Na drzwiach też jest ok. Mamy podobny zestaw materiałowy co na desce rozdzielczej. Jest miękko, na przykład na podłokietniku, miło dla łokcia. Tutaj też jest wysokiej jakości tworzywo, miękkie. Na tunelu środkowym tutaj jest już twardy plastik, ale on też nie prezentuje się źle. Mamy trochę więcej już tutaj fortepianowej czerni, ale nie w jakichś bardzo przesadzonych ilościach. Spasowanie jest wzorowe, więc ogólnie Arteon pod kątem jakościowym robi naprawdę pozytywne wrażenie. Wykończenie wnętrza, takie jak w egzemplarzu testowym, nie wymaga dopłat, ale aby doposażyć go w różne rozwiązania technologiczne do poziomu, który obecny jest w prezentowanym aucie, trzeba już wydać solidną sumę, ponieważ dodatki kosztowały aż 55 tysięcy złotych, co przy wyjściowej cenie samochodu w wersji Airline około 215 tysięcy złotych przekłada się na finalną kwotę 270 tysięcy złotych. Bez wyboru różnych opcji Arteon oferuje wyposażenie na modłę segmentu premium, to znaczy dostaje się rozsądną podstawę bez względu na to, czy wybierze się Elegance czy Airline, które różnią się głównie stylistyką. Przez rozsądną podstawę rozumiem na przykład trzystrefową klimatyzację, czujniki parkowania, dostęp bezkluczykowy czy spodziewane systemy bezpieczeństwa, ale jednak, aby osiągnąć poziom satysfakcjonujący w aucie tego typu, wypada skierować się do sekcji z pakietami dodatkowymi, których jest sporo, na przykład z kamerami 360 stopni i asystentem zmiany pasa ruchu, czy też takie zawierające m.in. z tych droższych rzeczy lepszy system multimedialny z nawigacją, panoramiczny dach, adaptacyjne zawieszenie DCC czy masaż fotela kierowcy z elektryką. Sporo z wymienionych elementów kupić można też osobno, więc w konfiguratorze trochę czasu można spędzić. Pod kątem silników w Arteonie nie ma obecnie żadnych zelektryfikowanych propozycji, są za to dwa diesle, 150 i 193 konie mechaniczne. Jeśli chodzi o benzyny, to w egzemplarzu testowym znalazła się bazowa jednostka tego typu przewidziana do Arteona, czyli 2.0 TSI 190 koni mechanicznych, połączona z automatem DSG i napędem na przednią oś. Co dziwne, mocniejsza benzyna 280 koni 4Motion, czyli z napędem na 4 koła, nie jest dostępna w usportowionym wizualnie Airline, a w spokojniejszym Elegance i nie rozumiem tego za bardzo. Rozumiem za to zarezerwowanie silnika 2.0 TSI 320 koni dla pełnej wersji R, ale tam z ceną wyjściową ponad 300 tysięcy złotych mówimy o innym świecie, a do R też trochę opcji można jeszcze domówić.
Decydując się na konfigurację Arteona prawie taka jak testowa, tylko z o połowę mniejszą ilością opcji dodatkowych, można zapłacić też za niego 2509 zł netto miesięcznie w leasingu operacyjnym proponowanym przez partnera Wahacz TV firmy Carlis Polska. Taka rata możliwa jest przy 20% wpłacie własnej, 4-letnim okresie leasingu i wykupie końcowym 30%. Dodatkowo wpisując w uwagach do zamówienia na stronie kod Wahacz Free, można mieć za darmo podstawione dowolne auto z oferty firmy pod wskazany adres. Link do oferty z Arteonem wraz z kodem do skopiowania wrzuciłem w opisie filmu. 190-konny silnik 2.0 TSI, chociaż najtańszy z oferty, nie powinien być traktowany według mnie jako propozycja najgorsza dla osób, które nie chcą dopłacać do diesla albo mocniejszych benzyn. Wręcz przeciwnie, postrzegam go jako bardzo opłacalną propozycję w Arteonie, ponieważ trudno jest tej jednostce napędowej coś poważniejszego zarzucić. Na przykład w kwestii kultury pracy dostajemy tutaj wysoki poziom, bo benzyna jest bardzo dyskretna podczas normalnej jazdy, czego dowodem jest chociażby tryb żeglowania, gdzie jadąc bez wciśniętego gazu, skrzynia czasami wchodzi na bieg jałowy, a po naciśnięciu jakiegokolwiek pedału załączane jest odpowiednie przełożenie i bez obserwacji zegarów, opierając się tylko na słuchu, trudno jest się nieraz połapać, kiedy w ogóle to się dzieje. Na wysokich obrotach 2.0 TSI brzmi ok, jak typowa nowa turbobenzyna o 4 cylindrach i bez żadnego podrasowania. Z kolei na niskich, nawet tych poniżej 1500, nie pojawiają się zwracające uwagę niezdrowe dźwięki czy wibracje. Jest to istotne, bo połączony z 2.0 TSI automat DSG o 7 przełożeniach lubi trzymać benzynę nisko, ale też nie przesadza z tym i rozsądnie wciskając gaz mogłem spowodować redukcję do przynajmniej 1600-1800 obrotów, gdzie auto już lepiej przyspiesza, a maksymalny moment obrotowy 320 Nm pojawia się katalogowo od 1500 obrotów na minutę. Czasami skrzynia może chwilę się z tymi redukcjami spóźniała i wtedy Arteon sprawiał wrażenie mniej żwawego niż może być, ale były to na tyle sporadyczne przypadki, że mnie one całościowo nie przeszkadzały w jeździe i konstruktorzy grupy Volkswagena znacznie poprawili zachowanie DSG, przyznam, bo gdy testowałem auta z tym silnikiem jeszcze kilka lat temu, to ich niechęć do redukcji była problemem i wadą, a teraz już nie jest. DSG zachowało za to swoje zalety, czyli dostajemy w nim bardzo dobrą płynność zmiany biegów i też odpowiednią jak na moc silnika szybkość, więc przekładnia generalnie podczas jazdy nie zwraca na siebie uwagi. A jeśli chodzi o dynamikę 2.0 TSI, to po ustawieniu trybu sportowego tak auto przyspiesza od 0 do setki. A tak od 90 do 140 km na godzinę. Jeszcze dopowiem, że wyniki te pochodzą z egzemplarza na zimowych oponach, bo taki dostałem do testu. Z kolei tryb sportowy, o którym wspominałem, wyostrza reakcję na wciskanie gazu i sprawia, że silnik trzymany jest na podwyższonych obrotach. Nawet jednak podróżując na normalnych ustawieniach, co zdecydowanie preferowałem na co dzień, osiągi Arteona są moim zdaniem dobre jak na taką limuzynę, o ile ktoś nie planuje jakoś bardziej szaleć na drodze, bo do tego przydadzą się mocniejsze benzyny, a najlepiej wersja R. Ale do normalnego podróżowania 190 koni mechanicznych jest wystarczające, bo czuje się tą moc podczas jazdy, a auto jest zrywne. Też dobra elastyczność, o której wspominałem, pomaga w uzyskaniu odpowiednich wrażeń z jazdy, bo obroty poniżej 2000 są tutaj w pełni używalne. Pod kątem spalania 2.0 TSI 190 koni w Warszawie potrzebowało średnio 8,5-9 litrów benzyny na 100 km. Jadąc na zwykłych drogach poza miastem, komputer pokładowy pokazywał wyniki w okolicach 5,5-6 litrów, a na drogach ekspresowych przy 120 km na godzinę 7 litrów. Elektroniczne zegary w Arteonie to standardowe volkswagenowe rozwiązanie dla modeli z tamtych czasów, co oznacza wciąż bardzo dobrą funkcjonalność, ponieważ można sobie modyfikować to, co będzie na środku. Są różne sekcje tematyczne, czy to komputer podróżny bardziej, czy informacje z asystentów, mapa, systemu audio, czy też telefonu. Jest też możliwość zmiany ogólnie widoków, co powoduje, że na przykład mapa może być na całości wyświetlana albo w różnych innych konfiguracjach. Jest również możliwość dostrojenia tego, co będzie się wyświetlało poza biegiem i prędkością w widoku klasycznym. Wewnątrz lewej i prawej tarczy są 3 widoki niezależne, które można sobie personalizować przy pomocy ekranu środkowego, więc każdy znajdzie tutaj zestaw informacyjny, odpowiedni dla siebie. Bardzo fajna rzecz.
Też wygodnie zaprojektowane zostało sterowanie tymi zegarami z kierownicy. Niestety nie ma tam zwykłych przycisków, tylko są płytki dotykowe. One lekko wibrują podczas naciskania, więc jakaś reakcja zwrotna jest, ale wciąż jest to zdecydowanie mniej wygodne niż podczas użytkowania takich zwykłych fizycznych elementów. Z prawej strony mamy także zmianę piosenek, z lewej strony zmiana głośności. Ona akurat jest ok przy takiej formie, ponieważ można w ten sposób regulować głośność, jest to wygodne, nie trzeba naciskać wielokrotnie. Tutaj jest sterowanie tempomatem, więc ogólnie rozmieszczenie tych przycisków jest bardzo logiczne i to ratuje sytuację, ale jeśli chodzi o ich wykonanie i te płytki dotykowe, nie jestem tego zwolennikiem. System inforozrywki z ekranem 9,2 cala, swoją drogą z czujnikiem zbliżeniowym, znaczy jak się oddali palec, to część etykiet znika dla większej przejrzystości, a później się pojawiają, gdy się palec zbliży. Jest też dobrze zaprojektowany. Mamy tutaj chociażby ekran domowy z personalizacją zawartości. Można sobie również ten ekran boczny dostrajać, co się na nim znajdzie. Dostęp do poszczególnych modułów jest łatwy dzięki menu z dużymi ikonkami. Wewnątrz nich mamy przejrzyście zaprojektowany interfejs. Ustawienia są tutaj podane w formie klasycznych list, nie ma żadnych udziwnień. Dobrze jest to wszystko opisane, więc można sobie łatwo dostroić różne rzeczy, których jest, jak widać, dużo związanych z różnymi aspektami działania samochodu. Mamy też dobrą szybkość działania, świetną reakcję na dotyk. Ten interfejs swoim stylem zdradza trochę, że nie jest to najnowsze rozwiązanie Volkswagena, ale pod kątem funkcjonalności nie mogę mu nic zarzucić. Panel klimatyzacji w Arteonie nie został zaszyty w żadnym menu, ale nie jest on w formie fizycznej, tylko tak jak na kierownicy mamy płytki dotykowe, tutaj tylko one nie wibrują przy kontakcie z palcem, więc osobiście wolałbym, gdyby to zostało zmienione na bardziej klasyczne rozwiązanie, ale znowu, tak jak na kierownicy, mamy tutaj bardzo rozsądne rozmieszczenie wszystkich elementów, więc nie jest źle, jeśli chodzi o obsługę. Na tunelu środkowym mamy matę do indukcyjnego ładowania telefonów, wokół dźwigni zmiany biegów trochę przycisków do sterowania asystentami parkowania czy wyboru trybów jazdy. Podoba mi się to, że są one w formie fizycznej, a nie tak jak w najnowszych modelach Volkswagena, gdzieś tam poukrywane w menu ekranowym te funkcje. Mamy dalej uchwyty na kubki, hamulec ręczny, gniazdo 12V, a jeśli chodzi o porty USB, to dwa w standardzie C są w podłokietniku. Z tyłu testowany egzemplarz wyposażony został w kolejne USB, złącze 12V oraz zwykłe gniazdko 230V. Pilot obsługujący system dostępu bezkluczykowego w Arteonie jest niewielki, ma elegancki kształt i też jest dobrze wykonany, ponieważ mamy w większości czarny, rozsądny, chropowaty plastik wysokiej jakości. Też dekoracyjne srebrne elementy, zdecydowanie bardziej ta konstrukcja mi się podoba niż te stosowane w najnowszych modelach Volkswagena z czarnymi błyszczącymi elementami. Arteon z racji na swoje niskie nadwozie ma też odczuwalnie dosyć niską szybę z perspektywy kierowcy, gdy się patrzy, ale jest ona wciąż wystarczająca, nie jest ona jakoś mocno pochylona, mamy tutaj krótkie podszybie, maska jest słabo widoczna, gdy się na nią patrzy ze środka, widoczność na bok jest dobra, z tyłu po przekątnej mamy dodatkową szybkę, słupek nie jest masywny, tylna szyba za to jest niewielka, dosyć wysoko poprowadzona i nie widać przez nią zbyt wiele. Dlatego asystenci parkowania bardzo się tutaj przydają. Kamera cofania powinna być moim zdaniem w tym modelu w standardzie. Kamery mają niestety kiepską jakość. Widać po nich już wiek, tutaj nie ma ostrości zbyt dużej. Obraz nie ma szczegółów. Oczywiście jest to wciąż używalne rozwiązanie, no ale w samochodzie za te pieniądze, jeszcze gdy system 360-stopniowych kamer jest opcjonalny i trochę kosztuje, powinna być lepsza jakość. Arteon Shooting Brake jest samochodem mającym 486 cm długości i 187 cm szerokości, zatem o konkretnych gabarytach. Układ kierowniczy podczas manewrowania stawia w nim spory opór i bez względu na ustawienia nie ma co tutaj liczyć na operowanie gdzieś na przykład na parkingach w stylu aut miejskich, ale na normalu nie jest też pod tym kątem źle. Dodając do tego spory promień skrętu, to Arteon jawi się jako samochód, który zdecydowanie stworzony został do podróżowania w trasie, a nie trzymanie go głównie w mieście i w tych trasach radzi on sobie moim zdaniem świetnie. To znaczy taka ocena zależy w pewnym stopniu od oczekiwań, bo testowany Volkswagen to nie jest bujający się i wysoki SUV, tylko niskie kombi na 20-calowych felgach.
W testowanym egzemplarzu znalazło się adaptacyjne zawieszenie DCC o płynnym stopniu regulacji i przesuwając suwak w lewo, całkiem wyraźnie znikały mniejsze nierówności na drodze, a z kolei przesunięcie w prawo powodowało, że zauważalnie bardziej się je odczuwało i przyznam, że nie widzę za bardzo sensu sportowych ustawień w Arteonie, bo jego siłą jest możliwość pewnego i płynnego pokonywania kolejnych kilometrów, jak na takiego krążownika przystało, a taka twarda charakterystyka do tego po prostu nie pasuje. Tym bardziej, że bez względu na ustawienia nadwozie nie przechyla się w zakrętach i zapewnia dobre właściwości jezdne. Tryb komfort trochę zmiękcza amortyzatory względem normala, który jednak moim zdaniem też jest ok i jeśli zwykłe zawieszenie ma podobną twardość jak środek skali w DCC, to do adaptacyjnego rozwiązania bym nie dopłacał. Układ kierowniczy z niewielką siłą wspomagania, a także dobrą precyzją bez zarzutu radzi sobie na zakrętach i Arteon ogólnie spełnił moje oczekiwania pod kątem wrażeń z dłuższej podróży, bo jest tak odprężający i przyjemny w odbiorze, jak powinno być auto tego typu. Tym bardziej, że dzięki zbiornikowi paliwa 66 litrów dostaje się tutaj duży zasięg. Dekoracyjne oświetlenie we wnętrzu Arteona spotkać może na drzwiach, ma ono tam naprawdę fajny wzorek, jest też LEDowy pasek na desce rozdzielczej oraz w bardziej rozproszony sposób podświetlone przestrzenie na nogi oraz klamki. Te górne elementy są możliwe do zmiany, jeśli chodzi o kolorystykę. Te dolne już nie, one zawsze są białe, ale w każdej sekcji z osobna można sobie sterować jasnością. Przyciski przełączniki też są zawsze białe i ta biel pasuje do tych różnych akcentów kolorystycznych, które można sobie wybrać. Gdy się je ustawi, to też zmieniają się elementy na zegarach, a także na ekranie centralnym. Tworzy to przyjemny nastrój. Wszystkie przyciski przełączniki doczekały się swojego podświetlenia. Z przodu w testowanym Volkswagenie mamy w pełni LEDowe i wyraziście zaprojektowane światła. Wyglądają one dobrze, uważam jedynie, że pasek na środku jest tutaj niepotrzebny i to, co znajduje się po bokach, w zupełności by wystarczyło. W kierunkowskazach w bocznych lusterkach też są diody, tak samo jak z tyłu i tutaj już zastrzeżeń nie mam. Światła pozycyjne wyglądają bardzo ładnie, mamy dynamiczne kierunkowskazy i pod kątem projektu oświetlenia Arteonowi nic moim zdaniem nie brakuje i nie widać tu wcale rynkowego stażu tego modelu. Adaptacyjne światła LED w Arteonie mają tak wycinać fragmenty wiązki, by nie oślepiać innych kierowców, a możliwie często doświetlać drogowymi resztę obszaru przed samochodem. W testowanym modelu nie mamy do czynienia z najnowszą matrycową technologią stosowaną w Volkswagenach, tylko światła oparte zostały o wygaszający się środek, a także lekko skrętne boczne strefy, które w zależności od obecności innych pojazdów też mogą się wygaszać i zapalać. Ich skrętność jest jednak ograniczona, co skutkuje tym, że na trochę ostrzejszych łukach komputer w pewnym momencie po prostu odpala zwykłe mijanie i wyłącza kompletnie boczne strefy. Tak samo czasami, gdy mijałem samochód na łuku, to też taka sytuacja występowała i z jednej strony jest to akceptowalne, bo są to tylko krótkie momenty, a dzięki takiemu zachowawczemu podejściu nie ma mowy o oślepieniu, no ale fakt zostaje, że w matrycowych LEDach ta przypadłość nie występuje. Gdy jedzie się na prostszej drodze, to precyzja tworzenia świetlnego tunelu jest ok, też komputer szybko wycina środek, gdy inny pojazd się przed nami pojawi. Czasami może mógłby on to robić odrobinę szybciej, ale nie sądzę, aby ktokolwiek był przez to realnie oślepiany. LEDy Arteona oferują też dużą moc świecenia, więc jest to rozwiązanie, po którym trochę widać wiek, ale wciąż poprawia widoczność i bezpieczeństwo jeżdżąc po zmroku. Z tyłu, gdy ustawiam przedni fotel pod siebie i siadam za sobą, to na nogi mam taki bardzo duży zapas wolnej przestrzeni. Panoramiczny dach nie ogranicza przestrzeni nad głową, ponieważ elementy z nim związane kończą się tutaj linia dachu się wyraźnie podwyższa i prostując się od podsufitki dzieli mnie jeszcze taki bezpieczny margines. Tunel środkowy w testowanym modelu jest w dużym stopniu wystający. Tylna kanapa Volkswagena Arteon wyposażona została w rozkładany podłokietnik. Bagażnik Arteona ma 590 litrów pojemności, dostajemy tutaj niski próg załadunkowy, podłoga pod tym progiem jeszcze wyraźnie się obniża, no ale fakt zostaje, że ten próg też jest nisko ulokowany. Otwór jest tutaj duży, a kształty regularne z jednym wyjątkiem, na końcu podłoga bagażnika się podwyższa. Jeśli chodzi o praktyczne dodatki, to po bokach mamy haczyki na jakieś torby, z prawej strony jest niewielka kieszeń w nadkolu, a pod podłogą znalazła się jeszcze dodatkowa przestrzeń, chociażby na zestaw naprawczy. Maksymalne zdolności ładunkowe samochodu to 1632 litry. Wspominane podwyższenie podłogi w bagażniku sprawia, że nie jest ona płaska, ale też nie ma jakiegoś bardzo ostrego uskoku.
Podsumowując, w paru miejscach widać trochę po Arteonie wiek, jeśli chodzi o zastosowane technologie, ale nie powiem, aby jakoś mocno mi to przeszkadzało, a całościowo bardzo mi ten samochód przypadł do gustu, ze względu na to, że należy on do grona jeszcze tych bardziej tradycyjnych Volkswagenów oferowanych kilka lat temu, które cechowały się moim zdaniem najładniejszym pomysłem na stylistykę w najnowszej historii marki, a dodatkowo oferowały optymalny pod kątem przystępności sposób obsługi z wieloma fizycznymi elementami sterującymi oraz gamę silników z solidnymi benzynami i dieslami. Dlatego jeśli ktoś chce mieć takiego starego, dobrego Volkswagena w nadwoziu tego typu, który całościowo broni się nawet dziś zastosowanymi rozwiązaniami technologicznymi, to Arteonem warto się zainteresować, póki jeszcze jest. Zwłaszcza z testowanym silnikiem, bo jeśli ktoś nie jest mocno nastawiony na diesla, to 2-litrowa benzyna 190 koni oferuje wystarczającą dynamikę za najniższą cenę. I to wszystko, co przygotowałem o Arteonie. Dziękuję za uwagę i mam nadzieję, że jego test się podobał. Jeśli tak było, zachęcam do dania temu filmowi łapki w górę. Będzie mi z tego powodu bardzo miło. Zainteresowanym przypominam o Carli z Polska i ich ofercie, a jeśli ktoś nie ma, to zapraszam również do subskrypcji kanału, ponieważ kolejne materiały na Wahacz TV pojawią się wkrótce. Na razie!